Cześć! Zapraszam Was na niesamowitą wyprawę przez serce Tasmanii. Idziemy 6 dni przez tasmańskie góry. Po drodze będziemy podziwiać piękne krajobrazy, szukać różnych dzikich zwierząt, tak jak tutaj, popatrzcie, przechodzimy i przy ścieżce pasi się nasz pierwszy wombat. Dzisiaj 6 godzin spaceru, głównie takim podestem. Jest to zrobione dla turystów, którzy mogą tu dalej przyjść na dniowe wyprawy, ale później zacznie się hardkorowe wspinanie. Pierwszy przystanek przy jakimś wodospadzie bez nazwy. Wreszcie zrobiło się ciepło. Nie myślę, że dzisiaj zobaczymy jakiekolwiek zwierzęta, może parę łombatów, ale od jutra zaczynamy szukać węży i jaszczurek. Będzie super. Wzięliśmy tylko po litrze 2 wody. Po drodze będziemy załyczać ze strumyków z odrobiną odkażania. Ok, chłopaki idą. Muszę iść. Temperatura ma spaść nawet poniżej zera w nocy. Może i przy takim wietrze. Wreszcie jakieś łańcuchy. Pod nudno było. Widoczek z góry będzie super. Zaczęło naprawdę piździć. Jakby były 2, może 3 stopnie. Wow, jakie niesamowite jest to miejsce. Ciemne, wilgotne, z taką tropikalną roślinnością. Prawdziwy las deszczowy w sercu gór. Doszliśmy wreszcie do celu pierwszego dnia. Oto nasza chatka, schronienie na noc. Niestety 5 minut przed tym jeden z towarzyszy upadł. Prawdopodobnie złamał palce u nogi albo coś poważnie skręcił. Właśnie go badamy. No tak to jest. Niestety nogi zmęczone, łatwo się przewrócić, a sobie coś zrobić na nierównym terenie. Cały ten teren poprzecinany jest takimi strumeczkami, małymi jeziorkami. Widzę w nich pełno kijanek. Cześć mały, jak się masz? Ale ślicznie, mają podpalane ogony, uszy i pyszczki. Siedzą sobie tutaj i skubią trawkę w okolicy tego strumyczka. Widzicie? Jak ładnie płynie. Cudo. Miejsce wygląda nie z tej ziemi. Wow. Zatrzymaliśmy się na chwilkę. Ja wykorzystam ten czas i zobaczę, co piszczy w trawie. Jeżeli mamy gdzieś znaleźć łombaty, węże czy wallabies, czasem trzeba zejść ze ścieżki. Zdecydowanie łombat wykopał tę dziurę. Wejdźmy trochę w kosodrzewinę, popatrzmy. Do dzisiaj naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego odchody łombata są kwadratowe. Może gdzieś tu mają jakąś norę. Jest chyba nora. Jest. Znaleźliśmy norę łombata. Okej, wysięgnik. Do środka. Widzicie, patrzcie ile odchodów wszędzie w koło. Ej, jest tam kto? Hello? Może z drugiej strony? O, kurczę, szkoda, że nie mam latarki. Nie widzę, co tam jest w środku. Jak one się tam mieszczą, to nie wiem. Niesamowite. Jak widzicie,
Jestem zabezpieczony przez tak zwane gates. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Można tu się napatoczyć na węża, także trzeba uważać. Niestety nie mogłem dużo kręcić przez pogodę. I teraz musimy ruszać dalej. Mamy przed sobą 6 godzin w trudnych warunkach pogodowych, ale jutro powinno się poprawić, wyjść słoneczko. Tak to jest tu na szlaku. Tak nam się udało, nie mamy śniegu. Mamy bardzo dobre tempo. Kolega Alex włączył trzeci bieg. Zapierdzielamy. Ponad 4 km na godzinę. W takim terenie nie jest źle. Mamy przed sobą następne co? 14 km. Idziemy przez przepiękny górski las deszczowy. Ponoć są tu pijawki. Sprawdzimy, jak dojdziemy do chatki. Popatrzcie, po czym łazimy od pół godziny. O, to nas zwolni, kurestwo. No nic. Dam ci trochę odstępu, żebyśmy na siebie nie wpadli. 4 godziny, 10 minut na trasie, która zajmuje średnio 5 godzin w dobrych warunkach. Wyprzedziliśmy wszystkich na trasie. To był nasz cel. Pokazać, że się da po 40. Patrzcie na to piękne miejsce. Pastwisko dla łombatów, także wyjdziemy tu w nocy popatrzeć. We got here. Super miejsce. Znaleźliśmy pierwszą pijawkę. Aż dziwne, że są tak daleko na południe w takim zimnie. Cheers, Alex. Na zdrowie. Na zdrowie. No, nie da się. Dopadliśmy wódkę sylwestrową 2 dni przed Sylwestrem i niestety, ale wygląda na to, że ją skończymy. Jest tak zimno, a jeszcze ma trochę więcej, ale jest tak zimno, nie możemy się ogrzać. Także zdrowy rozsądek podpowiedział nam, żeby zabrać się za wódkę. No nie mamy wybór. No tak. Jest prawie zmrok. Wybrałem się na poszukiwanie łombatów. Powinny być tu, właśnie w tej trawie, przy tych pniach. Widzicie? Wejście do jednej. Tam pod pniem. Tu druga pod pniem. A gdzie one są skopane? No niestety. Polowanie na łombaty zakończyło się fiaskiem. Spróbujemy rano. Dobranoc. Rozmawiałem z rangersami z Parku Narodowego, jak to jest z tymi łombatami, czemu ich nie widać. Oni mówią, że łombaty są bardzo leniwe i kiedy pada, jest zimno, nie wychodzą, siedzą w norach. No, co im się dziwić, prawda? Okej, wreszcie wyruszamy. 4. dzień przygody. Dzisiaj wspinamy się na Mount Oser, najwyższy szczyt Tasmanii. Ja mam nadzieję, zaczną wychodzić węże. Wszyscy z przodu wiedzą, że ich szukam, także jak ktoś jakiegoś zauważy, od razu mi powie i wam go pokażę. Jak to cudnie. Ostatnie pół godziny szliśmy ostro pod górę. Dało w kość. Nie mamy wody, ale mam nadzieję znaleźć jakieś źródełka po drodze. Zobaczymy. Nieźle. Dobrze nam idzie. Jak na 40-latków. No. Bez wody. Bez treningu.
Całkiem dobrze. Już ucieknie, bo podchodzę za blisko. Ostatnie 10 metrów. Oh my god. Wow. Nareszcie. Mandosa. Poszliśmy. Tam w oddali widać Cradle Mountain. U jej podnóża zaczęliśmy nasz spacerek. Okej. Schodzimy w dół, jak najszybciej do tej wody, bo szczerze kręci mi się w głowie. Wreszcie dorwaliśmy strumyczek. O! It's just divine, isn't it? Doszliśmy do wniosku, że tylko zimne piwo by to pobiło. Ktoś właśnie natknął się na węża tygrysiego. Słońce wyszło, środek dnia. Węże wychodzą wreszcie zagrzać się po 3 dniach deszczu. Idziemy trochę w trawę, poszukamy ich. Wszyscy oprócz mnie widzieli już dzisiaj węża. Wyobraźcie sobie, przed chwilą ludzie znaleźli 2 zaraz przy namiotach. Wlazły w las. W tych lasach jest ich mnóstwo. Tylko wyczaj je, że mają tyle słońca, będą siedzieć w otwartych przestrzeniach. Właśnie w tym miejscu wąż uciekł w krzaki. Szukałem tu 10 minut. Nie mam osłon na nogi, żeby wchodzić w wysoką trawę. W tym miejscu gryzienie to w zasadzie pewna śmierć, chyba że cię zdążą wyciągnąć helikopterem do szpitala. No niestety, może nie dzisiaj. Jutro będzie piękny, słoneczny dzień, znowu na szlaku. Ja zawsze idę pierwszy, w zasadzie ja powinienem być osobą, która zauważy te węże. Popatrzcie, udało mi się znaleźć Copperhead tak wysoko w górach. Wyszedł sobie na słoneczko, wygrzewa się na pniu. Piękne zwierzę. Mam troszkę zbliżenia. Żebyście zobaczyli, jaki piękny jest ten wąż. So he's deadly? To jest 8. najbardziej jadowity wąż Australii. Tiger snake dla porównania 5. Do tego dnia jeszcze nie było przypadku śmiertelnego. One zazwyczaj uciekają. Ta pani, z którą rozmawiałem, mówiła, że stanęła na Copperhead w tym roku. Ona uciekła i on uciekł. One są bardzo spokojne w usposobieniu. Zdecydowanie mój ulubiony wąż w Australii. Może i na świecie. Rusza się trochę. Yeah, Hugh, storm off. Because Hugh think I want to do something. Aha. He's under the log. Yeah. Jeden Copperhead już zagoniony pod pień. Ludzie się ich boją, wiecie? Tutaj gdzieś jest drugi. Zaraz go znajdziemy. Piękny wąż. Czy to nie jest Tiger Snake? Bo jest zupełnie czarny. Nie, głowy ma jak Copperhead. Ja go przegoniłem do tego pnia. On wychodzi, on tutaj mieszka. Widzicie? Piękny wąż. Nie, wouldn't even turn back. White lip wszedł właśnie po tamten konar, spróbujemy go wyciągnąć. Gdzie? Nie widzę go. A, jest tam pod drzewem. Już pewnie. Ojej, tam. Gdzie on poszedł? Jest tam. Tu jest. Idzie? Jest white lip. Piękny. Wow.
Kurde, misnąłem ogon. Jest, mam go na kamerze. Ale czad. Ale czad. Wow. One nie gryzą mocno. Tak jak szerszeń, to można je wyciągnąć z trawy. Ale czadowo. Jeszcze tigera znaleźć dzisiaj i będą 3 węże jednego dnia. To by było w ogóle kosmos. Okej, idziemy. Dalej szukam tiger snakes. Nie odpuszczam. I widzę tu dużo odsłoniętych miejsc, gdzie one mogą leżeć. Cały czas przystaję. Nie śpieszy mi się dzisiaj. Wszyscy mówią, powaliło cię. Nie chcemy mieć węży na szlaku. A dla mnie to najważniejsza rzecz. Właśnie je widzieć. Ale serce mi zabiło. Właśnie tiger snake poleciał tam w trawę. Siedział tutaj, tylko widziałem jego ogon. I spiździł tam w chaszcze. Są tutaj. Widziałem jednego. Nie miałem go na kamerze, miałem wyłączoną. Ale pewnie polują tu na te małe jaszczurki. Widzicie tam? Pełno ich wszędzie. Ale jestem szczęśliwy. Wszystkie 3 węże Tasmanii znalazłem podczas jednej wyprawy w góry. Niesamowite. 2 copperheads, 1 taiga, 1 whitelip. Jestem przeszczęśliwy. Dla ludzi, którzy po raz pierwszy mnie oglądają, tutaj jest wideo ze spotkania z moim pierwszym tiger snake sprzed tygodnia. Zobaczcie na to, jaki to piękny wąż. Widzicie? Serducho mi bije, bo prawie złapałem go za ogon. Piękny wąż tygrysi, typowe ubarwienie. Jest czarny, ma żółte paski. Leży sobie na mojej ścieżce w słońcu. Patrzy się na mnie nieprzyjemnie. One potrafią być bardzo agresywne. Mam tu przykład idealny węża tygrysiego w jego środowisku. Cuda. Wreszcie doszliśmy do Narcissus. 10 minut drogi od promu. Grupa już się tam rozłożyła. Mamy 3 godziny odpoczynku. Jeszcze nam się udało i na sam koniec znaleźliśmy ekidnę. Prosili sobie tutaj wygrzebują mrówki. Hej, jak się masz? Ale piękna. Widzicie jak grzebie swoją mordką. Jakie ma piękne pazury. Popatrzcie, wielkie pazury. Kolce są naprawdę ostre z boku, ale nie tutaj z przodu. Gdzie w moją stronę zupełnie się nie przyjmuje. Piękny brązowy osobnik. Są jedne z moich ulubionych stworzeń. Szukają sobie mrówek, termitów, larw. Jeżeli czują się zagrożone, w momencie potrafią się wkopać w ziemię. Zostawiłem ją w spokoju. Także tym fantastycznym spotkaniem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. A dajcie mi wsparcie w postaci subków, lajków. Komentujcie, zadajcie pytania. Chętnie odpowiem. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Osaj na dziko. Cześć!